Kolejny dzień pokazów. Dzisiaj kosiliśmy standardowym zestawem. Nie wiem, czy widać z tego ujęcia, ale mamy GV100, mamy GM100, czyli kombajn klawiszowy, kombajn rotorowy. Mamy Arbosa z przyczepą przeładowczą Bergman. GTW też tam w oddali jest Tak, 210-21 metrów sześciennych. 21 metrów sześciennych. Zrobiliśmy 9 hektarów. Macie to udokumentowane na live. Tak jest. Całe to koszenie od momentu wjazdu. Warunki, jak byś określił dzisiejsze warunki? Warunki typowo jesienne, czyli tak, raz, że teren taki pseudogórzysty, mieliśmy tutaj sporo górek. Ale hydrostaty lindowskie w kombajnach dawały radę, bo nie wiem, czy wiecie, tam jest hydrostat Linda, bo właśnie taki anegdotka, właścicielem Lind jest grupa Weichai. Tak jest, wykupili firmę Lindet, czyli hydrostaty mają swoje chińskie, ale to jest bardzo renomowana marka. Mamy przystawki, jedną chińską, drugą Capello. Chińska przystawka jest, można powiedzieć, dostaliśmy ją na testy dopiero, także jeżeli chodzi o cenę, wszystko jest do ustalenia. Jest to trochę prostsza konstrukcja niż Capello, nie tak zaawansowana, nie ma wszystkiego sterowania można powiedzieć, z kabiny, ale co ciekawe, sprawuje się całkiem dobrze. Patrząc na to, jak sprawowały się maszyny na polu, wydajność. Twoim zdaniem, Przemku, ja sobie mam w głowie liczbę, ile one były w stanie zrobić około kukurydzy na godzinę, nazwijmy to, ile hektarów na godzinę. Jak sądzisz? Przyjmujemy coś takiego, że jeden i drugi kombajn robi średnio około 1,5 hektara na godzinę. Mniej więcej to jest. Wiadomo, z Bergmanem ta 1,5 się przesuwa bardziej w stronę 2. Bardziej w kierunku 2, dokładnie tak. Kombajn rotorowy też z uwagi na swoją konstrukcję jest w stanie trochę więcej zrobić w kukurydzy. Natomiast do zboża bardziej klasyczna konstrukcja, czyli kombajn klawiszowy, chyba jest lepsza pod względem tego, jak wydajności raz, a dwa też, no wiadomo, wiele osób jeszcze zbiera słomę. Bardzo dużo się pytają właśnie o słomę na po pokazach. Po kombajnie klawiszowym ta słoma jest Jeżeli ktoś ścieli, to raczej będzie szedł w stronę łatwiejsza klawisza. do zbioru, bo wiadomo, rotorowiec no, trochę tą słomę. Kręcimy to 5 listopada, Tak. czyli teoretycznie okazja się skończyła na ceny, ale nie mówiliśmy już na filmach, że po dywagacjach wewnętrznych w firmie stwierdziliśmy, że ten okres taki od pokazu, od wprowadzenia, od Bednar tak naprawdę, bo tam ogłosiliśmy zaraz przed Bednarami ceny, do końca października był zbyt krótki, więc stwierdziliśmy, że ceny te przedłużamy do końca roku. Tak, czyli no, jakie są te ceny? Czyli ceny tak, ceny obowiązujące w tej chwili do końca roku za kombajn rotorowy to jest 399 tysięcy, za kombajn klawiszowy 416 I tysięcy. mówimy tutaj o kombajnie, nazwijmy to z headerem do zbóż. Oczywiście, to też trzeba faktycznie zaznaczyć. Wózek już jest osobno, stół do rzepaku osobno. Czyli kombajn i header 399 tysięcy kombajn rotorowy, kombajn klawiszowy z headerem 4,57 metra 416 tysięcy. Oczywiście, cenę już znamy, wiadomo, mamy fajne finansowania, można nazwać takie fabryczne, bym powiedział. Tak, finansowania przystosowane tak naprawdę do każdego. Jest możliwość rozłożenia rat nawet na 10 lat. Wielkość raty od 2,5 tysiąca złotych. Oczywiście kwestia ustawienia harmonogramy. To jest wszystko Ja indywidualne. w takich momentach najlepiej zawsze odsyłać, jeżeli jesteś zainteresowany takim kombajnem, myślisz o zakupie, to fajnie do końca roku gdzieś tam tą decyzję podjąć, wtedy tak, bo się zyskuje 40 tysięcy złotych. Skontaktować się z nami albo z przedstawicielami handlowymi, oni dużo lepiej znają tą ofertę finansowań, wtedy mogą trochę tak na miarę uszyć to finansowanie. Znaczy właśnie, może nie dużo lepiej, tylko chodzi o to, że wtedy już są indywidualne rozmowy i wtedy układamy tą ofertę pod indywidualne uwarunkowania. Czy mają być półroczne raty, czy odsetki miesięczne, nie odsetki. Kwestia wielkości wpłaty, to jest wszystko właśnie do ustalenia podczas indywidualnych rozmów i to, tak jak mówisz, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, czy to też do kontaktu przez naszą stronę internetową.
Obecnie na pokazach wróciliśmy do Wielkopolski, bo byliśmy już w Mazowieckim. Mazowieckim, byliśmy tutaj na pograniczu No, powiedzieć dolnośląskim można. na tak. pograniczu dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego. Byliśmy także w zachodniopomorskim, Tak. bo tam były przeprowadzane pokazy. Co dalej? Czy wiesz, czy... Dalej planujemy tutaj też bardziej na północ uderzyć i to już w tym tygodniu, ale też Wielkopolska. No później to wszystko oczywiście zależy od pogody. Jak wiecie, teraz trafiliśmy w takie fajne okno pogodowe, gdzie zresztą widać to na drogach, że jest w tej chwili szaleństwo i większość osób, które ma możliwość korzystać, Nawet tutaj, jak teraz Tak jest, dokładnie. non-stop zestawy jeździły lewo, prawo, lewo, to ma prawo z możliwość kukurydzą. wykoszenia kukurydzy, to wykosi. No bo rozmawialiśmy dzisiaj z właścicielem pola, jak wygląda wilgotność, no to oscylowała w granicach 32-33%. Szczerze mówiąc, myślałem, że już będzie mniej. Tak. tak zakładałem, że już będzie poniżej tych 30, ale jednak Ale wilgoć się trzyma w jest roślinie około cały czas. 30% i pogoda no, zachęca do tego, żeby faktycznie wyjeżdżać. Jest w miarę słonecznie, czyli to też ta wilgoć ucieka z tych roślin. Także ja myślę, że ile da się pokazów zrobić, to będziemy w stanie, ale też mamy świadomość tego, że każdy będzie chciał wykosić jak Na pewno najszybciej. gdzieś tam jeszcze łódzkie zahaczymy, być może Podlasie. Tak naprawdę to jest wszystko płynne. Tutaj Dokładnie to jest tak. ruchome. Wczoraj byliśmy na pokazie, który miał być 2,5 tygodnia temu zaplanowany. To zobaczcie, jak ten czas się przesuwał. Co chwilę deszcze, co chwilę nie Zgadza pasowało, okienka, wilgotność ziarna i w końcu się udało wjechać wczoraj. Wspominałeś o maszynach, które tutaj widać, ale też z nami dzisiaj na polu jest ciągnik Arbos 4000 z mulczarem. Tak, Talexem, kosiarka Bijakowa, już była z nami na jednym z live'ów. Tak, pokazywaliśmy więc tą maszynę i Nawet naprawdę był przedstawiciel fabryki, który Zgadza fajnie o się. niej opowiedział, więc jeżeli chcecie się dużo o niej dowiedzieć, no to zapraszam odnosimy do odszukania. nowego filmu. My tylko możemy z własnej obserwacji zobaczyć, pewnie tutaj też będziecie widzieć, jak wygląda to ściernisko, a w zasadzie pozostałość po ściernisku. Być może nie wiadomo kiedy ten film się pojawi, ale był albo będzie live, raczej był już live z samego mulczowania, bo jest taki bo to plan też, żeby planujemy coś żeby takiego pokazać zrobić tylko i wtedy wyłącznie- na pewno więcej szczegółów o tej maszynie, ale mówię, na pierwszy rzut oka, dla takich można powiedzieć laików, jeżeli chodzi o agregowanie pola, no to widać, że jest to świetnie rozdrobnione, jest bardzo ładnie rozrzucone, rozłożone po polu te pozostałości po ściernisku. Też fajnie było oddać mi informacje w komentarzach, na przykład czy Wy po kukurydzy mulczujecie, nie mulczujecie, jakie zabiegi robicie, ponieważ ja się spotykam zarówno w zbiorze na kiszonkę ze względu na kempera, czy zbiorze na ziarno ze względu właśnie na kombajny bądź przystawki Capello, że w zależności od rejonu też jest problem z tym omacnicą nieszczęsną. Zgadza Czyli się. ona, jeżeli się tego dobrze nie rozdrobni, jeżeli nie przemulczujemy, nie zrobimy zabiegu mulczowania, no to ona nam jednak przezimuje w tej Przezimuje, łodydze, zgadza się. schowa się niżej i w tym momencie tak naprawdę możemy mieć dużo mniejsze No znaczy, jest wielkie prawdopodobieństwo, że ta Robaczek. omacnica się pojawi w przyszłym sezonie. A to się wiąże z tym, że łodygi będą połamane, Dokładnie, gorzej się tak. będzie to zbierało, nie będzie takiego dobrego plonu, jaki powinien być, więc Także dlatego ten mulczer naprawdę tutaj, to, co tu mówiłeś, fajnie właśnie umożliwia zniszczenie siedlisk tej omacnicy i to na pewno też będzie procentować w przyszłorocznym No i zbiorach. ja zachęcam, żeby każdy taki zabieg robił, ponieważ to, że my zrobimy, a sąsiad nie zrobi, no to też trzeba brać jako taki rejon, żeby w tym rejonie wszystko było, żeby nie było problemu z chorobami i z właśnie omacnicą w kukurydzy. Kombajny robią robotę, ale też trzeba wspomnieć o tym, co je świetnie wspomaga. Czyli Zwłaszcza w kukurydzy. Tak, zwłaszcza w kukurydzy, czyli przyczepa Bergman. Mamy tutaj najmniejszy model przyczepy przeładowczej 21 m3, ale to i tak naprawdę znacząco przyspiesza nam zbiór samej kukurydzy. Przede wszystkim kombajn nie musi jechać na odwóz. To jest Tak. mega ważne, bo jakby towar jest odbierany z kombajnu, wózek transportowy może stać przy drodze na utwardzonym gruncie i spokojnie można wyjechać z pola. W takich warunkach, jakie mamy dzisiaj, czyli no, jest tutaj miękko, sami się zastanawiamy, czy tamte przyczepy, które naładowaliśmy, nie wiem, czy operator pokaże, Czy będzie w czy stanie one je ruszą? wyciągnąć? Czy Dokładnie. one ruszą? Podejrzewam, że w Zakłada- zestawie nie, ale w zestawie nie, trzeba rozpiąć na pewno, więc jakby to powiedzieć, wjeżdżanie w tak mokry teren standardową przyczepą, zwłaszcza, że teraz te przyczepy jest ryzykowne. też rosną w wielkość. To już Tak, nie jest tak, oczywiście. że wszyscy mają 8, teraz zaczynają się 14, 16, 18, więc jakby nawet duże ciągniki sobie nie dadzą rady, bo te kółka się zakopią. A Bergman
Na Bergman, duże jednym koła. duże koło Dokładnie. daje radę bez problemu, żeby Daje ta radę na toczność była. 130-konny ciągnik, który jest podpięty pod tą przyczepę. Daje sobie radę nawet z pełną tą przyczepą. To jest naprawdę duży plus, duża zaleta tego rozwiązania. No i nie ukrywamy, zwiększa wydajność dwóch kombajnów znacząco. Na to, dokładnie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.